Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku 27 filmów w konkursie, a do nich 27 spotkań z reżyserkami i reżyserami. A dzisiaj moją gościnią jest Zuzanna Sorówka, reżyserka filmu Mother Dear. Dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Witam. Szkoda, że nie spotykamy się w Gdyni, ale jest jak jest. Zawsze to jednak rozmowa o filmie. Chciałabym, żebyś mi powiedziała, z jakiej potrzeby ten film się wziął, bo coś tam jestem w stanie sobie wyobrazić na temat Twoich autorskich intencji i sprzyjam im niesamowicie, ale na pewno ta historia miała jakiś swój początek i praca nad tą postacią i nad jej historią również, także chciałabym, żebyś mi uchyliła trochę rąbka tej tajemnicy. No tak, no zaczęło się od tego, że poszłam na terapię i cały proces terapeutyczny mnie bardzo wciągnął, nie tylko dlatego, że mi pomógł, ale też mnie zainteresował na zasadzie tego, co musi się wydarzyć, żeby człowiek stanął przed samym sobą i był szczery ze sobą. I jakaś taka droga do samoświadomości, która jest bardzo trudna, ale na koniec jest nagrodzona. I postać główna Marianny była wzorowana na mojej mamie, aczkolwiek ta historia w ogóle nie jest moja, tylko po prostu tworząc tą osobowość jakoś tam się inspirowałam postacią mojej mamy, która jest mocno zamknięta i to było dla mnie dużą inspiracją. Uśmiechnęłam się, słysząc, że punktem wyjścia była terapia, bo to faktycznie jest dosyć mocny i przełomowy moment w życiu, kiedy się człowiek na nią zdecyduje. Dziękuję, że nam o tym powiedziałaś, bo wiele osób jednak kryje to w sobie i nie mówi o tym głośno, a jednak psychoterapia pomaga, ma bardzo dużo dobrych swoich stron, także fajnie, że to wybrzmi też w kontekście Twojego filmu. Czyli jest zakorzenienie w rzeczywistości, ale jednak postać Marianny to postać przez Ciebie wykreowana. Chciałabym też zapytać o to, na ile myślałaś o Małgorzacie Foremniak jako aktorce, która się wcieli w tę postać i na ile też otwarłaś się na to, co ona również jako doświadczona aktorka mogła wnieść od siebie przy tworzeniu tej postaci, więc tutaj chętnie bym o tym też posłuchała. Faktycznie nie było tak, że od razu myślałam o Małgosi. Bardzo długo szukałam aktorki i przejrzałam cały film polski i wszystko, co się dało, no bo wiadomo, że my jako studenci tak nie możemy za bardzo robić takiego castingu, gdzie zapraszamy znane osoby. No i faktycznie Małgosia miała w sobie dokładnie to, czego szukałam, czyli jakieś połączenie dostojności, smutku, powagi i jakiejś takiej tajemnicy. I rzeczywiście na początku trochę się bałam, ponieważ ona jest celebrytką już teraz i nie byłam pewna, w jaki sposób w ogóle podejdzie do tematu etiudy studenckiej. Ale jak tylko przeczytała scenariusz, to od razu bardzo się zaangażowała i widać było, że poczuła historię. No i właściwie od pierwszego spotkania już wiedziałam, że to był strzał w dziesiątkę i miałyśmy dużo rozmów, w których Małgosia bardzo, bardzo dopytywała o każdy najmniejszy szczegół swojej postaci. I to też mi bardzo pomogło zrozumieć lepiej tę postać, więc tutaj jestem bardzo wdzięczna Małgosi, bo gdyby nie jej dociekliwość, to myślę, że jakieś mikroelementy psychologiczne mogłyby mi umknąć, a faktycznie to mi bardzo pomogło, bo też Małgosia bardzo pilnowała razem ze mną tego, żeby postać była spójna i to było mega ważne, że musiałyśmy uważać na to, żeby ta bohaterka, bo ona jest bardzo zamknięta, w związku z tym każde najmniejsze przełamanie musi być jednocześnie powstrzymywane i o jeden gest za dużo, to byłaby już zupełnie inna postać, nie? Więc Jasne. Małgosia była też strażniczką tego. Jasne, faktycznie jest tak, jak mówisz, jak ja myślę o tym filmie i o tych poszczególnych scenach, w których ona ujawnia na przykład swoje emocje, no to nie jest nigdy wybuch, tylko raczej
cały czas to jest w tym chłodzie utrzymane. Mnie się ona wydaje idealną aktorką do tej roli, bo też jej emploi, jakby w ogóle jej też fizyczność, taki chłód, który ona w sobie ma, ale przecież też znamy ją jako aktorkę, która no, ma szerszą skalę niż tylko taką, to jednak tutaj bardzo mocno wygrywa. Ja uwielbiam tę scenę, kiedy ona jest na koncercie. I właściwie tam te emocje bardzo tak stłumione jednak gdzieś dochodzą na powierzchnię. Ale chciałam Cię też zapytać w takim szerszym planie, bo model kobiecości, który reprezentuje Marianna, to jest coś, co z perspektywy społecznej w naszym kraju, wiesz, te wszystkie tutaj punkty bym mogła wymienić, jest postrzegane jeszcze jako coś, jako wyłamanie się z pewnego schematu oczekiwań. Rola matki, rola żony, jeszcze dowiadujemy się w bardzo zniuansowany sposób o jej seksualności, więc tutaj jest dużo bardzo. Na ile to było dla Ciebie też ważne, żeby jednak przełamywać to, do czego my jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni i co nam jest wtłaczane jako naturalne czy neutralne, jeśli chodzi o Tak. kobiecość? Przede wszystkim budowanie właśnie tej postaci na takich czasem sprzecznych ze sobą elementach miało na celu pokazanie jakiegoś kryzysu tożsamości, który wynika właśnie z braku jakiejś samoświadomości i takiego postępowania automatycznego czasami. Ja chciałam pokazać po prostu bohaterkę, która nie zadała sobie bardzo długo pytania, kim chcę być, dokąd zmierzam, i nie zmierzyła się z tym, no, tym trudnym dylematem, który miała przed laty. I faktycznie element seksualności tutaj był istotny, żeby pokazać jakieś jej wewnętrzne zagubienie. To znaczy, że ona z jednej strony lgnie do Heli i chciałaby, żeby to była jakaś jej bliska osoba, ale jest też na tyle pozamykana, że nie odpowie sobie na pytanie, jaka to jest relacja, czego od niej wymaga i w efekcie trochę krzywdzi tą drugą osobę. I tutaj bardzo trudne było dla mnie pokazanie tej relacji tak, żeby widz nie pomyślał, że przez to, że ona jest homoseksualistką, porzuciła dziecko, bo to by było bardzo szkodliwe społecznie. Dlatego też ten wątek się tak urywa, bo on nie jest najważniejszy w tym wszystkim. Ten wątek jest tylko jedną ze składowych pokazania tego chaosu tożsamościowego u Marianny. A co ze środowiskiem pracy i też z jej wizerunkiem takim zawodowym i też tym, jak ona w środowisku pracy się odnajduje, bo tam mamy też tę scenę, że pojawia się jedna z pracowniczek, jest w ciąży i tutaj zostaje to podsumowane przez mężczyznę, który tam pracuje, że niedługo kończy się jej umowa i to jest dla nas taki jasny sygnał. Jak Ty na tę sferę patrzysz? Bo to są dla mnie mocne sygnały, ale chciałabym, żeby to też w naszej rozmowie wybrzmiało. Tak, na pewno nie chciałam tego filmu robić sztandaru feministycznego ani jakiejś krytyki mężczyzn, bo faktycznie prawie ich nie ma w tym filmie, ale nie było to moim założeniem takim ideologicznym. Natomiast rzeczywiście jest tak, że kobieta na stanowisku kierowniczym wciąż w te męskie cechy wpada, bo prawdopodobnie kobiece cechy byłyby postrzegane jako słabość. I wydaje mi się, że to było dla mnie najważniejsze w pokazywaniu tego świata jej biznesowego, że ona tam przybiera kolejną maskę, w której czuje się swobodnie, bo jest to maska i wszyscy to wiedzą, ale że ten świat właśnie no, mocno męski wymaga od kobiet jednak takiego bycia takim żandarmem i trochę robotem często. Sama to też odczuwam jako reżyserka na planie czasami, że ja sama sobie to wtłaczam, że powinnam to, tamto i nie mogę się mylić, czy nie mogę mieć chwili słabości. No ale oczywiście walczę z tym, bo wiem, że też mężczyźni na planie wcale tego nie wymagają ode mnie, czy cała ekipa w ogóle tego nie wymaga, tylko jest to jakiś stereotyp, z którym się zmagamy wszyscy.
A to jest bardzo ciekawe, co teraz mówisz, że jednak w tej historii, którą opowiadasz, też się odzwierciedla mocno to, jak sama funkcjonujesz w swoim środowisku pracy. Coś w tym jest. Przyznam szczerze, że też z takiego personalnego punktu widzenia mogę powiedzieć, że ta forma gdzieś nad nami wisi i to niekoniecznie jest na nas nawet narzucana, co my same jakby mamy pewne nawyki, z którymi warto dyskutować i warto je przekraczać. I takie filmy jak Twój jednak to pokazują bardzo mocno. Chciałabym, żebyś też powiedziała o samej warstwie wizualnej i pomyśle, jak to wszystko pokazać, bo to jest dla mnie bardzo spójne, ale forma zawsze się jakoś wykuwa, więc gdybyś mogła trochę powiedzieć o tym, na czym Ci zależało w przedstawianiu świata Marianny, tak żeby to znowu było spójne i wiarygodne. Tak, tutaj właśnie wracamy do tematu procesu terapeutycznego, bo moim głównym założeniem było to, żeby widz wszedł w głowę Marianny i przeszedł z nią ten proces. I żeby napięcie, które wytwarzam, oscylowało wokół tego, co jest w jej wnętrzu, a nie wydarzeń zewnętrznych. I dlatego te wydarzenia zewnętrzne są tak skrótowo często pokazane, tak jak właśnie wspomniana przez Ciebie rozmowa z szefem, czy z tą kobietą później w ciąży, bo to są tylko jakieś bodźce do jej wewnętrznych refleksji. I stąd też forma, którą wybraliśmy z operatorem Pawłem, że zdjęcia są bardzo, no może nie wiem jak to ująć, poważne i skupione bardzo na niej, na portretach, na jakimś takim smutku miasta i pustce. Na tym nam bardzo zależało. I taką mocną referencją był dla nas film Wstyd, w którym Steve postać, McQueen, w którym postać też jest no, mocno skonfliktowana wewnętrznie i właściwie czujemy każdą emocję, którą on przeżywa. I też do tego dążyliśmy. Tak, faktycznie tak jest. Ta referencja trafia w to, co gdzieś tutaj z tego filmu wyczytuję i te emocje i to wszystko gdzieś bardzo to ciekawe, bo to jest w ogóle ciekawy wątek, jeśli mogłybyśmy jeszcze moment o tym porozmawiać. Na ile w ogóle dla Ciebie jako reżyserki nie tylko to, co nam powiedziałaś o procesie terapeutycznym i tym mocnym punkcie odniesienia, ale na ile w ogóle czerpanie inspiracji też z kina jest istotne? Ja nie każdego o to pytam, ale tutaj jak zaczęłaś o tym Steve'ie McQueenie mówić, to mnie to uderzyło. Czy to jest tak, że też właśnie jakimiś referencjami nawet w rozmowie są konkretne filmy i konkretne tytuły? W warstwie wizualnej tak, bardzo często. W warstwie scenariuszowej czy aktorskiej staram się tego unikać, bo zawsze jest ryzyko później zapatrzenia się i powtórzenia czegoś nawet nieświadomie. Natomiast odbijanie się od filmów w warstwie wizualnej, które już powstały, jest bardzo pomocne, bo po prostu widzimy, co działa, a co nie działa. Nawet warto jest oglądać gorsze filmy, na ten sam temat, żeby zobaczyć, jak podobny konflikt może być przedstawiony i nie zadziałać. Więc to też jest fajne zawsze. Rozumiem. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. To super ciekawe, że pojawiły się w niej takie słowa jak terapia i ideologia. To nie jest codzienność, kiedy prowadzi się spotkania z reżyserami albo reżyserkami, żeby świadomość i inspiracje związane z tego rodzaju sprawami wybrzmiewały. Także jestem naprawdę Ci bardzo za to wdzięczna. Trzymam za Ciebie kciuki, oczywiście w konkursie filmów krótkometrażowych i mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy i porozmawiamy sobie jeszcze trochę o wizerunkach kobiet i o feminizmie rozumianym właśnie jako inspiracja do opowiadanej historii. Dzięki piękne, Zuzanno. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.